Cześć, wszyscy pewnie bez wyjątku śledzicie Kołem się toczy na fejsie i Instagramie, więc doskonale wiecie, że niedawno byliśmy w Chorwacji. No a jak nie, to już wiecie. Byliśmy tam na tyle długo i zobaczyliśmy na tyle fajnych miejsc, że możemy spokojnie mówić aż o serii filmów z Chorwacji, bo będą aż 3. W odsłonie jesiennej pokażemy wam naprawdę sporo fajnych miejsc znanych jak Paklenica, Velebit, Plitvice i jeszcze kilka innych, ale też tych będących nieco na uboczu, gdzie już nie każdemu chce się jechać, a zdecydowanie też warto, bo często równie mocno zwalają z nóg, co te odwiedzane przez miliony. Na pierwszy ogień idzie Istria, a dokładniej mówiąc rowery, które przywieźliśmy ze sobą z Polski. No i kolejne miejsce, w które zawiozła nas nasza piękna czerwona strzała, to Parenzana. Patrz to, przez całą trasę mi odkręcił się w ogóle ten gwint z wentyla. No chodź. Parenzana, czyli bardzo ciekawa trasa rowerowa, która już od dawna była na naszej liście do przejechania. Parenzana jest łatwa, malowniczo poprowadzona i przede wszystkim, co jest tutaj najlepsze, ma niesamowitą historię. Bo wyobraźcie sobie, że została pociągnięta po trasie dawnej kolei wąskotorowej, która przed 100 laty wiła się pomiędzy tymi pięknymi pagórkami i miasteczkami półwyspu Istria. Cała Parenzana liczy sobie 123 km i łączy ze sobą 3 państwa. To znaczy łączy je teraz, czyli Słowenię i Chorwację i Włochy. Nie do końca w tej samej kolejności, no ale wcześniej, kiedy była budowana, oczywiście było to jedno państwo Austro-Węgry. Dobra, ale jaki był cel budowania trasy Parenzana? Wiadomo, taki jak zazwyczaj, czyli po prostu rozwój gospodarczy tych małych wszystkich miejscowości po drodze. Łączą nas ze sobą 33 takie malutkie wioseczki, małe miejscowości właśnie z Triestem, gdzie ludzie mogli sobie jakby swoje dobra, sól, oliwki i tak dalej, różnego rodzaju rzeczy sprzedawać na targu, a tym samym jakby sobie dorobić, co bardzo pozytywnie wpłynęło na po pierwsze rozwój gospodarczy regionu, który do tego czasu był praktycznie odcięty od wielkomiejskiego świata, no a po drugie wpłynęło to na prestiż, no bo przejazd kolei w tych małych miejscowościach był tak wyjątkowym wydarzeniem, że wręcz w dobrym tonie było się wystroić i pokazać przy torach w momencie, jak akurat przejeżdżała kolejka przez naszą miejscowość. Trasę ukończono już po 2 latach od rozpoczęcia budowy, no i służyła ona praktycznie przez 33 lata na tym odcinku Triest-Poreć, a nazwa jej jest od miasta Poreć, które po włosku i które wtedy też częściej nazywano Parenzo. No i teraz mamy od tego Parenzanę. Z parenzanowych ciekawostek na trasie jest, proszę was, internet Wi-Fi. Tutaj zasilany słońcem. Jak nic nie widać, to przynajmniej można sobie na necie sprawdzić, jakie są widoki w okolicy, nie? Muszę wymienić wkładki chyba. Jak już chyba mówiłem, połowę czasu spędziliśmy w Chorwacji na Istrii. Naprawdę bardzo ciekawa część tego kraju, która wydaje się być mi troszeczkę niedoceniana i przez mało kogo odwiedzana. No nie wiem, bo słyszeliście, że ktoś kiedyś jadąc do Chorwacji jechał na Istrię? No chyba tak średnio, nie? A wydaje mi się, a nawet jestem pewien, że całkiem niesłusznie. Istria to masa pięknie położonych klimatycznych miasteczek, winnic, wodospadów i kapitalnych widoków momentami przypominających mi Toskanię. Jednak wszystko będzie w drugim odcinku tej chorwackiej serii, no a teraz pozwólcie, że wrócimy sobie na Parenzanę, która jako kolej służyła zaledwie przez 3 dekady. No i od lat 30. Parenzana leżała odłogiem, no i dopiero na jej 100-lecie otwarcia nie tak dawno postanowiono zrobić z niej użytek i przekształcić na trasę pieszo-rowerową. Co ciekawe, cały odcinek w Chorwacji jest szutrowo-kamienny z małymi kawałkami asfaltowymi, natomiast część słoweńska i włoskie, które są krótsze niż ta chorwacka, są już w całości asfaltowane. Mieliśmy się dogrzać w Chorwacji. Cieplej? Cieplej. No to jest chłodnawo. Krótka przerwa na małe ogłoszenie. Słuchajcie, za niedługo zamykamy sprzedaż kursu filmowo-montażowego. Właśnie dokładnie tego dnia, ani dnia wcześniej, ani dnia później. Słuchajcie, jeśli chcielibyście zrobić sobie albo komuś bliskiemu prezent, być może na święta, to jest to, myślę, całkiem dobra ostatnia okazja. Aha, jeszcze opinie. Nie warto kupować kota w worku, więc jeśli was interesują opinie uczestników kursu na temat kursu, już 6 miesięcy, 7 miesięcy po przerobieniu tego kursu, to ja bardzo zapraszam do linku w opisie lub tutaj u góry wam się wyświetli. Tam możecie się zapoznać. No a jak coś, to kurs wiecie, gdzie możecie znaleźć. Lecimy dalej. Masz lampkę? No mam lampkę. Wow, tam jest światło. No. Eho!
Dobra, wyjmujemy latarki. Tu nic nie widać. Daleko tam jest jeszcze? Echo. O, zepsuła się. Czyli nie tą wzięłam, bo miałam dwie takie same. To tak właśnie trzeba sprawdzać sprzęt przed przyjazdem. A ta? To moja. A jak się Jedziemy w tym roki. Ale ciemnica. No i okazało się, że jest tutaj w końcu. Automat. I lampy w parędzańskich tunelach mają czujniki ruchu, więc jak coś, czołówek nie potrzebujecie. No i tak toczymy się zwolna i bez pośpiechu przez kolejne tunele i wiadukty, dokładnie tak samo jak toczył się przed 100 laty ociężały pociąg, który Na 123 km całej trasy pociąg jechał ze średnią szybkością 25 km na godzinę. Momentami przy większych zniesieniach jechał nawet wolniej, tak wolno, że ludzie wyskakiwali z pociągu i załatwiali się w krzakach, czy też zbierali owoce, szybko doganiali pociąg i jechali dalej. Mało tego, pociąg momentami przy tych najbardziej stromych wzniesieniach jechał tak wolno, że ponoć uprzejmie proszono pasażerów o odciążenie pociągu i pomoc w jego pchaniu, co też oczywiście robili, no bo w końcu jakie mieli wyjście. Problem ten rozwiązano dopiero sprowadzając mocniejsze lokomotywy, które dawały sobie radę pod te górki. My tymczasem jedziemy dalej w kierunku regionu nazywanego Czerwoną Istrią, którego nazwa wzięła się od czerwonych ziem, których jest tutaj naprawdę bardzo dużo. Tak samo zresztą jak i czerwonych drzew jest bardzo dużo, ale jeszcze chciałem o tych ziemiach kilka słów. Zawierają one strasznie dużo ponoć trufli. Istria jest ogólnie znana z trufli na całym świecie. Są trufle białe, trufle czarne. Ogólnie 9 gatunków, jednak chyba nie powiemy wam, jak trufle smakują takie prawdziwe, no bo są bardzo, bardzo też drogie. Kilo trufli kosztuje ponoć kilka tysięcy złotych nawet. Ile? Szyszka. Prawie jak trufla. Kozak. Nieplanowane scenariusze. Znaczy nie wiem, czy to kozak? Czy co to jest? Nie kozak. Co to jest za grzyb? Ty zjadłeś go. No, nie parzy. Trufli nie znaleźliśmy, poza tym pomnikiem trufla na środku ronda, więc podbiliśmy do jednego z wielu sklepów truflowych, gdzie można zaopatrzyć się w grzyba za miliony monet. To jest ten gość, co znalazł największego trufla. Albo w ogóle mózg ma na ręce. Kilo 300. Ile kosztuje? 620. Tu masz za 3000 czarne. Tu jest 3750. Dalszą trasę kontynuujemy przez miejscowość Grożnian. Co ciekawe, miejscowość, w której tylko 26% osób deklaruje się jako Chorwaci, 23% jako Istrianie i 51%, mam nadzieję, że dobrze policzyłem, ale tak więcej niż połowa deklaruje się jako Włosi. Co czyni Grożnian jedyną gminą w Chorwacji, gdzie mniejszość włoska jest w większości. Nawiązując do mniejszości narodowych i języków ogólnie, będąc na Istrii, może wam się wydawać, że słyszycie dość często język włoski. Oczywiście, jeśli będziecie w Grożni, to duże prawdopodobieństwo, że będzie to włoski. Niemniej w znacznej części nie jest to język włoski, a jest to istryjska odmiana języka weneckiego, który brzmi dość podobnie. Znacie to takie powiedzenie, że piękne alejki, aż chciałoby się w nich zgubić? No to właśnie się zgubiliśmy, od 10 minut się nie możemy z Martą znaleźć. Cały ten odcinek chorwacki Perenzany rozłożyliśmy sobie na 2 dni i właśnie z miasta Grożnian wznawiamy wycieczkę, choć dużo nam już nie zostało. Ogólnie rzecz ujmując, to jeśli chcielibyście się wybrać na Istrię z rowerami, to bardzo polecamy, nie tylko dla samej Perenzany, ale to zobaczycie jeszcze za chwilę, a także w drugim odcinku, gdzie się nieco bardziej skupimy na całej Istrii. Co do Perenzany, jeśli ktoś by chciał, to jest to idealny wybór dla osób początkujących. Trasa jest łatwa i podciągnięto ją tak, że naprawdę jest bardzo łagodna i bez większych podjazdów, no bo pociąg w końcu musiał dawać radę, choć w sumie jak wiecie i pod te lajtowe górki miał czasem problem, ale nie, naprawdę jest bardzo łatwo i spokojnie, choć momentami też zdarza się, że trasa dobija do głównej drogi i leci z nią równolegle, więc jak ktoś tak bardzo nie lubi szutru, to może sobie przyspieszyć kawałek asfaltem. A to tutaj co kamień milowy jeszcze stary, który pozostał po kolejce, że wskazuje ile kilometrów do końca trasy. 7. A z tej strony Marta.
Bardzo to ładnie zrobiłaś. No i dotarliśmy do Zatoki Pirańskiej, która znajduje się tam. Tu się nasza kończy przygoda z Parmezaną, ale bardzo ciekawa kwestia tyczy się tej zatoki, bo tutaj jest Chorwacja, za nią już jest, za tutaj dolinką jest Słowenia. Jest to terytorium sporne pomiędzy tymi dwoma krajami. Jak sobie wbijecie na mapę Google, to zobaczycie taką czerwoną, charakterystyczną dla terytoriów spornych granicę. Wszystko się zaczęło od rozpadu Jugosławii, kiedy to nie poprowadzono dokładnie granicy pomiędzy tymi dwoma republikami i ten obszar wielkości warszawskiego śródmieścia stanowi właśnie od tamtego czasu dość poważny spór pomiędzy Chorwacją i Słowenią, a dokładnie mówiąc sporna jest tamta okolica wybrzeża, ponieważ Chorwacja ogólnie wiadomo, dostęp do wód morskich ma ogromny, natomiast Słowenia bardzo znikomy. No i Chorwaci, robiąc na złość, zaproponowali taki podział zatoki, że Słowenia nie miałaby dostępu do wód międzynarodowych mimo posiadania wybrzeża. No i po wielu incydentach, interwencjach Komisji Europejskiej nawet w końcu się dogadali i Chorwaci przystali na to, oczywiście po tym jak Słowenia oddała im tam jakąś górę gdzieś w głąb terytorium. Chorwaci przystali na to, żeby podzielić tutaj tak tą zatokę, żeby pozwolić Słoweńcom wpływać na ten. Zrobią taki korytarz, dzięki któremu Słoweńcy mogą wpłynąć na wody międzynarodowe i niemniej w Google dalej ten obszar tutaj za mną jest widoczny jako terytorium sporne, a my lecimy dalej. Rozganiasz te chmury? Ale zadziałało, widzisz? Bo chmury teraz jest fajnie. No i dobra, mieliśmy już kończyć, ale skoro mówię, że lecimy dalej, no to lećmy. Przejedziemy się jeszcze po innej okolicy Istrii, takiej bardziej w centrum, żeby pokazać wam też inne widoki. A trasę wybraliśmy na spontanie, tak jak to ostatnio modnie, po prostu rozglądając się po mapie, oceniając, gdzie tutaj mogą być jakieś fajne widokowo górki. No i tam też pojechaliśmy i wyszło chyba naprawdę spoko i kolorowo. Ty, Marta, nie jesteś kameleonem. No właśnie, pytanie mam, jaki to jest kolor tego swetra? Bo ja mówię, że to jest róż. Pomarańcz, to jest oczo charakterystyczny pomarańcz. No, dla mnie róż. A ty potem to podkolorujesz. Dajcie znać. Ja to mogę zmienić. Uwaga, czary za 3, 2, 1. Faceci są proszeni dać info, co to za kolor. Pomarańcz, I rozwiążemy ten spór forever. Jeśli chodzi o tę trasę, to bym powiedział nawet bardziej widokowa niż tamta wzdłuż kolei Parenzana. Z każdym razem mówimy inaczej tę nazwę. Parmezana. Proście zapamiętać. Dużo bardziej widokowa. No może też słońce robi swoje, że więcej słońca, ale też bardziej męcząca. Naprawdę podjazdy takie się troszkę można zesapać. Z serii smaki Chorwacji. Zupa ma nesztra pyszna. Tak jak wygląda. Odpowiedź dyplomatyczny. Ale się wpieprzyliśmy w podjazd. Jak coś, na blogu będzie wpis w swoim czasie, na pewno przed sezonem, jakie trasy wybrać, a jakie niekoniecznie. Więc ten pierwszy rejs trasy była dużo lepsza. No, to jest masakra. Marta już poszła do przodu, dobra, go nie. Dokładnie z tamtej górki przyjechaliśmy. Fascynują mnie te kominy. Ale to jest wszystko takie świeże, zobacz. To normalnie ma tunel i to jest komin. To są takie krety 2.0. Ogólnie rzecz biorąc, te okolice też są całkiem znane z ładnych wodospadów. W Meksyku nie byłem, ale mi się Meksyk czymś takim kojarzy. Niezłe, nie?
Dajcie znać, jak do tej pory wam się podobała Istria i czy być może rozważacie kiedyś pojechanie na przykład na Parmezanę, albo już byliście. Napiszcie w komentarzach, jestem bardzo ciekaw waszych wrażeń. A jeśli średnio wam przypadła Istria do gustu na tę chwilę, to gwarantuję, że w kolejnych odcinkach na pewno zmienicie zdanie. Będzie naprawdę sporo więcej fajnych jesiennych widoków, ale też dużo ciekawostek. Pochodzimy sobie też po górach na Istrii, ale też nieco później po Welebicie, parku Riśniak, czy też po Paklenicy. Zobaczymy sobie też Plitwice jesienią, pojeździmy jeszcze na rowerze, no i oczywiście poleżymy na plaży. Nie no dobra, żartowałem, to jest jedyne ujęcie z plaży, jakie mamy z całego wyjazdu, no bo jednak to już też nie jest sezon na jakiekolwiek plażowanie, ale w sumie i tak nie przepadamy, więc dla nas to nie problem. Niemniej, jeśli lubicie fajne góry i widoki zamiast plaży, albo obok plaży, no to wam się na pewno kolejne odcinki spodobają. Życzę tymczasem wesołych świąt. Pamiętajcie o kursie filmowo-montażowym, do którego można dołączyć do jutra, 21 grudnia do północy. Łapce w górę, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, jakimś cudem, nie wiem jak mogliście zapomnieć. No i trzymajcie się ciepło i przede wszystkim zdrowo. Do następnego, pozdro.